Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony, witam serdecznie z Elbląga. Ten odcinek będzie nagrywany telefonem, także mam nadzieję, że dźwięk i obraz jakoś tam się powinny spiąć, ale co najważniejsze, co będę robił w tym odcinku? Przechodzimy do zabawy praktycznej. Jest taki pojazd, który bardzo potocznie nazywamy takim Meleksem. Czy jest produkowany przez Meleks w Mielcu, czy przez innego producenta, to bardzo często używamy takiego skrótu myślowego, ale mówimy tu o takim pojeździe elektrycznym. Było w nim takich oto akumulatorów T125 produkowanych przez amerykańską korporację Trojan 2.4 w 3 rzędach, czyli 12. Jeżeli 12 pomnożymy razy 6 V, takie nominalne napięcie, wyjdzie nam 72 V. Część tych akumulatorów było tutaj, część tych akumulatorów było tutaj. Tutaj mamy piękne wyjście do silnika, zarówno plus jak i minus. No i plan jest taki, żeby tak na dach w tym oto miejscu położyć 2 moduły fotowoltaiczne. Szkoda, że nie weszło 3 lub 4, bo gdybyśmy to chcieli położyć w poprzek, to wyszłoby nam spokojnie 4 moduły fotowoltaiczne. I będziemy przerabiać to na inny zestaw baterii, który za chwileczkę Wam pokażę, który będę przygotowywał. Za chwileczkę Tadzik przygotuje nam tutaj skrzyneczkę. No i dodatkowo trudno jest znaleźć od ręki regulator, który z panela będzie nam obsługiwał te 72 V. Udało się znaleźć taką 10 amperówkę, 72 V obsługujące akumulatora. I co ciekawe, to musi posiadać coś w rodzaju przetwornicy Step Up, bo nawet jak wczoraj podłączyliśmy pod to mniejszą ilość napięciową, jeżeli chodzi o deklarowane parametry paneli, modułów fotowoltaicznych, to podbijało bardzo fajnie napięcie i obsługiwało baterię. Także w tym odcinku troszeczkę popracujemy. Więcej informacji na mrkapitan.pl. No i teraz zobaczcie, będziemy montować dokładnie takie ogniwka, 24 ogniwa, parametry tych ogniw widać tutaj, 3,2 V, to jest taki nominał, żeby określić napięcie tego ogniwa, pojemność 280 Ah, podobno pochodzi z EWE, ale to zaraz będziemy sprawdzać po skanowaniu tych wszystkich QR-ów, do tego BMS JK, który jest w stanie obsłużyć do 72 V, i pracuje w zakresie 200 A i prąd balansowania ma do 2 A. To nam w zupełności wystarcza. Połączenia, pełno śrubek. Jak to będzie wyglądało, to zobaczycie już dalej. Moja część roboty za chwileczkę się zacznie. Mateusz już tutaj ułożył, przygotował do klejenia 2 panele. Jakie to, Mateusz? 430 jednak? Będą 2 430, czyli będziemy mieć jakieś 860 W na dachu. Tu już jest wszystko przygotowane. Tutaj akurat nie kapitan przyczepa, jak i cała jego załoga preferuje klejenie. Zresztą z tego typu pojazdami o tyle nie będzie takich kłopotów, no bo to nie rozwija żadnych potężnych, wielkich prędkości, także ten typ zamocowania modułu fotowoltaicznego nie będzie kłopotem. Końcóweczki dzięki Mateuszowi mamy już pozagniatane i za chwileczkę będziemy to składać i układać. Jak widzicie, skrzyneczka już jest gotowa, doczepiona, ostatnie szlify, ostatnie odkurzanko i za chwileczkę zaczniemy już układać akumulatory. Rozpoczynam proces układania. Zobaczcie, że tutaj postanowiłem pomiędzy ogniwami zostawić taki delikatny luzik, ale nie będę tutaj nic wstawiał, natomiast na bokach zostawiam gąbeczki, spód wyłożyłem gąbeczkami i pamiętajcie, żeby była przekładka. Jak tu jest plus, to tu jest minus. Tu jest plus, to tutaj muszę ułożyć minusa, bo to będzie jeden taki pełny szereg. Zaraz Wam pokażę, jak wszystkie staną. No to zobaczcie, 24 ogniwka już pięknie ułożone. Pomiędzy nimi włożyłem gąbeczkę, na bokach gąbeczki. Tutaj miejsce, żeby BMS był oddzielony, będzie tutaj przykręcony. Wyjścia z niego będą robione na tą stronę, także tutaj już powoli góra się elegancko klei. No i za chwileczkę będziemy mieć już znaczącą część roboty z głowy. No i jesteśmy teraz w najprzyjemniejszej części pracy, czyli
łączenie w szereg tych wszystkich akumulatorków, dokręcanie do każdego plusa przewodu, który będzie tutaj przy pomocy tego typu złącza połączony z BMS-em, czyli z Battery Management Systemem. No i jesteśmy powiedzmy w 1/4 drogi. Tutaj pamiętajcie, że szereg to jest połączenie plusa z minusem. Ja może użyję ręców do tego, czyli tu mamy minus zewnętrzny, do tego minusa idzie jedyny czarny minusowy przewód od BMS-a, bo BMS tak naprawdę zarządza w dużym skrócie minusami. No i później mamy tak, plus z pierwszego ogniwa łączymy z minusem z drugiego ogniwa, z drugiego ogniwa plus łączymy z minusem z trzeciego ogniwka, przechodzimy z trzeciego ogniwka z powrotem, na którym nadal jesteśmy, do plusa, łączymy z minusem w czwartym ogniwie, później plus z czwartego ogniwa łączymy z minusem w piątym ogniwie, plus z piątego ogniwa łączymy z minusem w szóstym ogniwie, plus z szóstego ogniwa łączymy z minusem w siódmym ogniwie i tak cały czas. Tutaj zamiast tych takich połączeń zastosuję 16 mm spawalniczy przewód, to też Wam pokażę. Jak zawsze, kiedy zbyt z hura optymizmem podchodzi się do tematu i coś się zaplanuje, nie zawsze się uda. Przy tej długości gotowych, dostarczonych przewodów, tutaj gdzie zaplanowałem BMS-a, brakuje mi około 10-15 cm, ale żeby tego nie przerabiać, zrobię troszeczkę inną górę, inne zamykanie wraz z otwieraniem i po prostu będę miał tutaj BMS-ika na wierzchu, a potem go odpowiednio zabezpieczę. 14 ogniw już połączonych tutaj do tej pierwszej kosteczki, no i zaczynamy łączyć do drugiej. Warto też sobie wcześniej przymierzyć do BMS-a, z której strony to będzie wchodziło, żeby zacząć od właściwej, bo intuicyjnie pewnie człowiek by zaczął może od tej. Po przymierzeniu wiadomo, także jeszcze zostało nam 1, 2, 3, 4, 5 połączeń do zrobienia. No to dobrze, nie powłączałem wcześniej kamery, ale mamy już wszyściutko połączone. Tutaj jeszcze mi zostało oczywiście tylko ładne uporządkowanie tutaj tej części kablowej i tutaj ta część kablowa jest już w miarę elegancko. Mamy stworzony szereg, jeszcze tylko się upewnimy teraz przy użyciu multimetra, czy napięcie, jakie ma się pojawić, jest właściwym napięciem. Tylko jak to teraz zrobić, kiedy jest się samemu? No i napięcie na ogniwach mamy 79,2 V, czyli te wszystkie połączenia są wykonane ok. Teraz będziemy montować jeszcze zawiasiki do klapy. Wyciągniemy to na zewnątrz i troszeczkę trzeba będzie przebudować koncepcję montażu BMS-a, ale wygląda na wszystko ok. Czyli pamiętajcie, odtąd zaczęliśmy. Najpierw zaprojektowałem sobie, że tutaj będę chciał mieć minusa, tu będę chciał mieć plusa, żeby mieć te wyjścia. No i już łączyłem sobie potem szereg. Pierwszy szereg, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i wyjście na 24 ogniwo. No i teraz rzecz taka najważniejsza, trzeba te kabelki wszystkie przedzwonić, przesprawdzać, czy są dobre połączenia i lecimy. Mamy 3, 2, 6,5, 9, 8, 13, 1, 16, 19, 23, 26, 29, 30 prawie 3, 36, 40 prawie, 42, 8, mamy 46,2 i teraz kolejne 46,2 i teraz tak, muszę tutaj przytrzymać minuska i tutaj sprawdzamy dalej, dalej 49, 52, 56, 59, 62, 66, 69, 72, 70 prawie 6, 79,2 ostatni prądowy. Także wszystkie połączenia są prawidłowe, możemy sobie śmiało zamykać skrzynkę. No i tutaj teraz tak, plusiki są już wyprowadzone. Tadzik wymyślił, żeby to połączyć przez taki blok
czyli tutaj nam wchodzą takie specjalne już zagniecenia. No i z tej strony sobie już podłączymy z drugiej, wepniemy sobie pobór po stronie silnika i wepniemy sobie też od strony regulatora solarnego jeszcze jeden przewodzik. Teraz będziemy to jeszcze podpinać, bo to będzie jeszcze odpowiednio tam przyklejone, doklejone, te kable jeszcze będą wszystkie poukładane, będzie to wszystko poprzygotowywane, natomiast chcemy zobaczyć, czy to już zadziała. Tadzik w tym momencie nam tutaj podłączy, Mateusz zasadniczo powinienem powiedzieć, tak, podłączy nam teraz jeszcze silnik, co? Dla kolegów, tak. Tak, podłączy nam jeszcze silnik elektryczny do tego, no i za chwileczkę podłączymy tutaj do tego również ten MPPT, w sumie działający odrobinę jako przetwornica step-up, bo napięciowo podłączymy troszeczkę mniej, a to i tak nam da te 70 V, które potrzebujemy. No i ja myślałem, żeby to po prostu robić przez jakieś śruby, a tu się okazuje, że przed nami byli już ludzie i to wymyślili, także nie ma co kombinować. Plecza to wygląda tak, tam już Mateusz ogarnął panele, kapitan zabrał się za przeciągnięcie przewodów tutaj, bo stąd pójdą przewody do tego regulatora, którego zamontujemy tutaj jeszcze i za chwileczkę zrobimy pierwszą próbę, a potem kapitan, który niegdyś pływał przyczepą po Elblągu. Teraz energia ze słońca go poniesie po asfalcie. Tak, zaraz zobaczymy i będziemy jeździć i musimy jeszcze taki dźwięk zamontować. Tu, ru, 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 ru. No, patrz, normalnie tu było 72, chyba się pojawiało, co nie? Potem jak jechałeś, to spadało, to od razu tutaj. A teraz jak nadepniemy, to nawet nie drgnie, coś czuję. No zaraz zobaczymy. Na takiej ilości, na takiej petardzie, to nawet to będzie rosnąć, jak gazu będę dodawał. Mechanik, wsiadaj! Bez mechanika się nie jeździ w taką klasę. Tak. Tak? Czy to jest ten moment? Oto jest chwila prawdy nasza. Do McDonalda, proszę. Nie żartuję, trzeba docisnąć więcej. Mamy Co tu za solary! gość. Chodź, na kawkę jedziemy. Siema tam się Tak. Tak. Jedzie pociąg z daleka. Dokąd? Dokąd jedzie? Witamy fantastyczne studio na kanale Minister Akumulator. Cześć, mister. Tak. Kolejna stacja, McDonald's. Jedzie z nami do Maka? Jedziesz z nami do Maka na kawkę? Dawaj. Kurwa, będziemy pełni. Pod pełnym obciążeniem. O kurwa, zimno może być. Czekaj, co? Weźmiemy ciepłą kawę. Michał ma blika. No to co tam? Tak, ale to dookoła. Tam jest cyrk. A to trzeba pojechać Proszę panią. tam i tam w lewo. U nas jest cyrk, ale od 8 do 16. No. Halo? Ciao. Nie wolno gadać przez telefon w trakcie jazdy. Właśnie ruszamy. Testujemy. Właśnie odpaliliśmy. Jedziemy do McDonalda. Jak dojedzie w tom i z powrotem, to odpalamy. Tak? Ale to dnia przejechało 20, rekord był 23! Jak sam jechałem. 87,6 V. To jest, 31! to jest maksymalnie, co możemy sobie pozwolić na to ogniwo. To już chyba nie jest pojazd wolnobieżny. Do 25. Ale on oszukuje, bo to bez GPS-a jedziemy. Nie wiem. Testem tego wszystkiego będzie to, czy damy radę podjechać pod McBułę i po prostu zamówić sobie odrobinę kaweczki. Jedziemy. Tak można się wozić. Tak można się wozić. Misja wykonana. Kapitan wcina loda. Kazik pije kaweczkę. Tomuś je lodzika. Z czym jest ta kaweczka? Raspberry. Elektryczny Melex na baterie litowe z wsparciem paneli, modułów fotowoltaicznych. Dał elegancko radę. Dojeżdżamy na lotniczą 1K, gdzie Takie cuda się dzieją. takie cuda się dzieją. Wszystko dzięki kapitanowi przyczepie, który od jutra możecie już też zwać kapitan Melex, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Serdecznie dziękuję, że oglądaliście Samochód Jeździ. Więcej zobaczycie na live'ie na kanale Kapitan Przyczepa.
Ci z Was, którzy subskrybują, serdecznie dziękuję. Ci z Was, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam, bo już następnym razem może nie być możliwości oglądania bez subskrypcji. Mrugam oczkiem, żebyście zobaczyli. Trzymajcie się, cześć. Więcej informacji na mrkapitan.pl.